Witam na kanale Bully 96 w kolejnym odcinku Garaż. Dzisiaj z moim kolegą Sławkiem porozmawiamy, Sławego, jak budować kondycję. Tak jest, jak budować kondycję, słuchajcie, sport jest ciężki, trudny, sami o tym wiecie, jeździmy czasami po 3-4 godziny, brakuje tlenu, są zakwasy, o tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale zanim to nastąpi, bardzo bym Cię prosił, jakbyś w kilku zdaniach powiedział o sobie. Czym się zajmujesz, co robisz, co trenujesz. Ja to wszystko wiem, nasi widzowie na te pytania odpowiedzi nie znają. Kilkanaście lat temu ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego, jak również rehabilitację i od prawie 20 lat trenuję triatlon. Jest to chyba jedna z trudniejszych dyscyplin wytrzymałościowych. A przerwę Ci, czekaj, a triatlon to? Triatlon to pływanie, jazda na rowerze i bieg. Ale to jakieś dystanse są, tak? Są bardzo różne dystanse. Ja przygotowuję się do Mistrzostw Świata na dystansie 70,3. Jest to dystans w milach, czyli płyniemy niecałe 2 km, 90 km na rowerze oraz 21 km biegu. I ciągiem? Ciągiem oczywiście. I to trwa ile? To trwa, najlepsi zawodnicy, zawodowi oczywiście, tak, około 4 godzin, poniżej 4 godzin, amatorzy do 8-9 godzin. No, czyli słuchajcie, coś jak u nas, tak? Nasze zawody 3, 4, 5 godzin, nasze treningi 6, 7, 8 godzin trwają. Spróbujemy, jeśli nam się uda, na wszystkie pytania, jakie ja mam w głowie, odpowiedzieć. Widzimy się po krótkiej przerwie, zostańcie z nami. Proszę, proszę, siadaj. Dzięki. Witamy Was po przerwie. Po mojej prawej ręce Martyna, nasza koleżanka, a po lewej Karol. Czyli co, Sławek? Jadę na trening, siadam na motor, no i każdy z nas, w większości kiedyś, ogień, tak? No i właśnie to jest chyba bardzo częsty i podstawowy taki błąd, dlatego że trzeba pomyśleć o rozgrzewce. Jak ona powinna wyglądać? Ona powinna być przede wszystkim spokojna, w taki sam sposób jak rozgrzewasz motor. Nie siadasz na niego, nie włączasz i od razu nie jedziesz, czy żegluny. Czyli to 5-10 minut rozgrzewki, tak, kilka przysiadów, rozciągnięcia, wymachy, głowa, tak? Tak, w ostateczności, jeżeli nie mamy na to ochoty, to nawet takie wolne, spokojna jazda 10-15 minut też może być bardzo dobrą. To, przepraszam, to na co namawiam moich kolegów, żebyśmy na początku te 10-20 minut, 30 rozjeździli się. Jakieś kółeczka, powolutkie podjazdy, zjazdy, delikatnie. Tak, bardzo spokojnie, żeby po prostu rozgrzać te mięśnie, które mają pracować przez kilka godzin. Tak jest. Mamy teraz okres zimowy i uważam, że to jest doskonały okres do tego, żeby budować tą kondycję, tak? Jak najbardziej. Hipotetycznie. Moje zawody będą trwały, bo wiem, jak jeżdżę, 3 godziny. Teraz pytanie jest następujące. To 3 godziny jazdy na zawodach, gdzie jestem amatorem 100%, jak powinien wyglądać mój trening? Mówimy oczywiście o treningu innym niż jazda na motorze. Tak jest. Innym niż jazda na motorze. Oczywiście to na pewno zgodzisz się ze mną, że najlepszym treningiem, żeby pływać, jest pływanie. Żeby biegać, jest bieg. Ale my tutaj chcemy coś wnieść. Brakuje mi czasami tchu. No. Tak, rozumiem. Na pewno będzie to wysiłek, który też minimum musi trwać tyle, ile trwają zawody. Zawody lub... Tak, tak. Jeżeli 3 godziny. Tak, jeżeli Twoje zawody trwają 3 godziny, to najlepiej, jeżeli by trening, który sobie aplikujesz, też trwał około 3, nawet więcej, 4 godziny. To oczywiście nie musi być w jednym kawałku, to może być w ciągu jednego dnia 4 godziny, czyli 2 godziny sobie aplikujesz na przykład przed pracą, idziesz do pracy i po pracy również 2 godziny. No dobrze, ale bardzo łatwo jest porównać do takiej aplikowania lekarstw. Jeżeli dzienna dawka ma być tyle, to też bierzemy to w różnych odstępach, tak, ale jest dzienna dawka. Tak, rozumiem, to jest, mam nadzieję, dla Was również zrozumiałe. No ale bardziej szczegółowe pytanie. Jaki trening? Mam pływać, mam biegać, mam skakać, mam robić przysiady, mam iść na łyżwach, no, co mam robić? To znaczy się, w zasadzie w zimie, w okresie takim przygotowania ogólnego, powinieneś robić wszystko to, co Ci przynosi frajdę, co Ci przynosi radość. Okej, radość. No ale radość mi przynosi, nie wiem jak Wam, ale w weekendy to wiecie, co przynosi radość. Pilot, no kapcie to nie, no i
przełączanie humorystycznie teraz nie kanałów, ale no lubię pływać, na przykład. Tak, z tym, że na pewno 3 godziny w basenie to jest troszeczkę nudne i byłoby, powiedzmy, nie byłoby już takie przyjemne. Dlatego ja proponuję, bardzo dobry jest trening biegowy i trening rowerowy. Czyli tak jak tutaj nam Karol jeździ na rowerze stacjonarnym, co 3 godziny na rowerze stacjonarnym to też może być nudne. Ale możemy na przykład na 2 godziny wyjść sobie pobiegać i później na przykład przyjść jeszcze albo zaraz, albo po jakimś czasie usiąść na rower i troszeczkę popedałować, albo tak jak tutaj widzimy Martyna, możemy siąść i powiosłować na wioślarzu. Są to akurat jedno i drugie urządzenie takie, że bardzo dużo pracuje mięśni. To po prawej to wypożyczyliśmy, to nie jest nasze, to jest urządzenie drogie, ale większość z Was na pewno ma rower w garażu, a te rolki z tyłu chyba nie kosztują dużo, tak? Te rolki są naprawdę w bardzo przyzwoitej cenie. 300 zł, 400? Używane można kupić nawet za 200 zł, także... Czyli wiemy co, słyszałem jeszcze również od Ciebie, także będę Ci ciągnął tutaj za język, że dobrym treningiem na wszelkiego rodzaju partie mięśni jest jazda na łyżwach. Tak, tutaj bardzo bym polecał jazdę na łyżwach, dlatego że jest to bardzo dobre ćwiczenie i koordynacyjne. No podobnie się zachowujemy na motorze, tak? I bardzo dobrze pracują mięśnie nóg, nie obciążamy stawów, bo nogi muszą być cały czas ugięte i jest to naprawdę bardzo dobre ćwiczenie rodzinne. Teraz mi się przypomniało, jeden z moich kolegów, który lepiej jeździ ode mnie i jest młodszy, ma dobre wyniki, kondycyjnie jest dobrze przygotowany, powiedział mi, że on często po prostu chodzi po górach, kije i trekkingowo chodzi. Ja myślę, że chodzenie po górach można bardzo dobrze porównać do zwykłego biegu. Gdy biegniemy po prostej drodze, to czasami to jest nawet mniejszy wysiłek niż chodzenie po górach. Tu po prostu chodzi o to, że chodzenie po górach trwa zazwyczaj te 3-4 godziny czy 5 godzin chodzimy i tu chodzi cały czas wracam do tego. Ten wysiłek... Przepraszam, nie mówimy tutaj o wspinaczce, nie mówimy tutaj o tym wszystkim, tylko ja mam na myśli, wiesz, kije i... Tak, taki dynamiczny marsz, gdzie pokazują się krople potu na naszym czole. Wtedy wiemy, że ten wysiłek coś nam zostawi w organizmie. Jeżeli to będzie wysiłek bardzo niewielki, że nie odczujemy tego nawet na pogłębionym oddechu, to nie będzie za dużo dawało efektu. Rozumiem. Czy jakąś wodę? Jest ok? Martyna, jakąś wodę? Ciężko trochę. Jeszcze tego, dobrze. Prosimy naszą, no chciałbym powiedzieć podziałkę, ale maczetę znacie i tu naszą młodzież obsłuży. Mam jeszcze takie pytanie. Wiemy co trenować, tak? Mamy rower, mamy wioślarza, mamy basen, mamy bieg, mamy łyżwy. Pytanie moje jest następujące. Na jakim tempie? To znaczy, jakbyś to nie na takim, tylko brakuje mi tchu, to dobrze trenuję? Jeżeli brakuje Ci tchu, to już jest troszeczkę za ciężki wysiłek, za duża intensywność. Czyli jak to powinno? To znaczy się... Najlepszym takim, wiesz, wyjaśnieniem. Najlepszym wyjaśnieniem jest tak, bardzo często się sprawdza, że tętno do 155 dla ludzi, którzy cokolwiek robią, to jest takim tętnem, gdzie budujemy wytrzymałość tlenową, czyli jeszcze się nie zakwaszamy. Takim treningiem, który już coś wnosi, jest taki trening, gdzie potrafimy w miarę swobodnie rozmawiać. Że możemy jeszcze rozmawiać, to jeszcze jest... Biegnę z Tobą i sobie tam delikatnie rozmawiamy, tak. Jest ok, tak? Ale nie jeśli tak, brakuje mi tchu, to już jest źle. Jeżeli brakuje Ci tchu, ale nie przy rozmowie. Jeżeli Ci brakuje tchu przy rozmowie, no to znaczy, że to już jest tak, powiedzmy, szybciej może już nie, ale jest ok. Jeżeli nie rozmawiasz i brakuje Ci tchu, to znaczy, że jest na pewno za mocno i na pewno... No, teraz lepiej. No, młodzież się nie zgrzała, ale ja się zgrzałem. Mi brakuje, Adam. Mi brakuje. No to bardziej na mnie, co? Dziękuję bardzo. Teraz mam kolejne pytanie. Jesteśmy po zawodach lub po intensywnym treningu na motorze. Czasami u nas, w naszym przypadku, to jeździmy 3, 4, 5, 6 i 8 godzin. Oczywiście z przerwami 2, 3, 5, 10 minut.
następnego dnia mam tak zwane zakwasy. Co ja zrobiłem źle? Na pewno się źle odżywiałeś w czasie treningu i na Czyli pewno... złe rzeczy piłem, tak? Tak, złe rzeczy piłeś, albo nie piłeś, co gorsza, nie jadłeś, albo złe rzeczy jadłeś, albo za mało. I również bardzo ważne przy wysiłkach długotrwających jest odżywianie, jedzenie po treningu. Żeby wszystkie te rzeczy, które niestety nasz silnik nam zabrał, trzeba uzupełnić. Tak? Ja widzę, że tematyka i zagadnienie jest bardzo, bardzo szerokie. Odżywianiu, już mi się taki rodzi pomysł, nie wiem, przyjdziesz, porozmawiamy o odżywianiu? No super, to będziemy rozmawiać o odżywianiu. Co jest w trakcie, przed, po, tak? Tak. Okej. Kolejne mam takie pytanie. Jeżdżę na motorze, czy zawody, czy trening, mam skurcze. Co źle zrobiłem? No skurcze zazwyczaj są wtedy, no jeżeli jest, znowu wrócimy do tego złe odżywianie, czyli złe paliwo wlałeś i po prostu no... Rozumiem. Czy ze swojej strony, bo ja zadaję Ci pytania, może nie zadałem jakiegoś bardzo ważnego, powinieneś jeszcze coś powiedzieć, może coś Ci się nasuwa, jakaś rada, no, cenna rada, którą pominęliśmy. Słuchajcie, my to kręcimy na żywo, mieliśmy mało czasu, także wybaczcie, na wszelkiego rodzaju pytania, które się pojawią pod filmem, na pewno odpowiemy. Tak? To znaczy tu już mi się nasunęło tak, że pogodę mamy jaką mamy, czyli nie ma mrozu Tak. i tutaj te łyżwy, o których mówiliśmy, możemy zamienić na rolki. Jest coraz więcej miejsc, gdzie jest dobry asfalt, to tutaj przypominam, żeby zawsze jeździć oświetlonym, jeżeli jeździmy Bezpieczeństwo, tak? Bezpieczeństwo Też zwracamy uwagę na I bezpieczeństwo. tutaj rolki naprawdę, tak jak łyżwy, są naprawdę bardzo dobrym przygotowaniem, myślę, do tego, żeby mieć silne nogi, mocne plecy. To bardzo dobrze. No tak, to chyba już wszystko tak w telegraficznym skrócie, chociaż może ten film ma 10 minut i to będzie najdłuższy nasz film ze wszystkimi, które się pojawiły na kanale. Ja mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, bo no, coś tam czytałem, starałem się chociaż troszeczkę przygotować do tego programu. 5F. Co to znaczy na skrót? 5F. 5F jest to taki pomysł, taka myśl mojego przyjaciela, kumpla, która mówi o tym, w jaki sposób należy przygotowywać się do sportu. Czym on się zajmuje? On się zajmuje pracą ze sportowcami i z ludźmi, którzy chcą coś w życiu osiągnąć i między innymi współpracuje z Kajetanowiczem. Z tym rajdowcem? Tak, z tym rajdowcem. Tak. Przyjdzie do nas, rozmawiałeś może? Nie wiem, zapytasz go? Zapytam go, ale wstępnie tak z nim rozmawiałem i powiedział, że bardzo chętnie przyjdzie i coś więcej na ten temat powie. Czyli to jest taka szeroka tematyka, nie wiem, psychologia? To jest w zasadzie wszystko. Tu jest 5F, to jest 5 różnych rzeczy. To jest, tak jak sama nazwa, 5F. Rozumiem, dobrze. Te szczegóły Tak. Pan powie, autor Tak. pomysłu nam Tak, wyjaśni. oczywiście. Nie wiem, no chyba wszystko. Musimy znowu zrobić przerwę. Nie wiem, czy widać, moje gogle zaparowały. Nie widzę kamery, nie widzę maczety. Gdzie jesteś? Halo, halo. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. All my boss boys, shout to all my boss boys, we rally. Shout to all my boss boys, shout to all my boss boys. Tak, i zgodnie z tradycją, słuchajcie, na koniec każdego odcinka Garaż przyobiecane nagrody. Właściwie 3 t-shirty lądują do Mister Sigiego, do Kisiela XC i do Big Azola. Rozszyfrowali bardzo dobrze, co się działo w filmisku Inmontań. Natomiast dla 2 pierwszych osób, które rozszyfrują i poprawnie odpowiedzą pod filmem, co oznacza skrót 5F, 2 takie nowe bluzy, jak widzicie, nasze logo z tyłu, bardzo fajne na okres zimowy, będzie się, mam nadzieję, podobać. Niektóre osoby, korzystając z okazji, pytają mnie, gdzie można kupić nasze t-shirty, nasze bluzy. Musicie wytrwać jeszcze, bądźcie cierpliwi, za niedługo, w najbliższym czasie,
coś takiego będzie możliwe do futra. Ja dzisiaj bardzo chciałem podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego nagrania, te osoby, które widzicie, czyli Martyna, Sławek, Karol, Maczeta i z tyłu jest Karek, którego znacie doskonale i jeszcze jedna osoba, o której dzisiaj nie będę mówił, bo nie wszystko chciałbym odkrywać. Sławek, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję, Martyna, bardzo dziękuję, Karol, dziękujemy bardzo. Widzimy się, mam nadzieję, za miesiąc, wybaczcie za to opóźnienie, ale nie mieliśmy czasu. To wszystko, trzymajcie się. Martyna, hej, przerywamy, kciuki do góry, hej, trzymajcie się.